Czy pomyślałeś kiedyś o rozwoju jako powiększającej się wolności? Chciałabym przedstawić w tym filmie podejście laureata Nagrody Banku Szwecji z 1998 roku, Amartya Sena w dziedzinie ekonomii dobrobytu społecznego, wyboru, pomiaru dobrobytu i biedy. Może narzucać się skojarzenie z książką Leszka Balcerowicza Wolność i rozwój, w której są poruszane refleksje na temat roli wolności w rozwoju w klimacie polskiej transformacji. Balcerowicz wychodzi jednak od innej definicji wolności, przede wszystkim wolności gospodarowania, i dochodzi do innych wniosków. Amartya Sen jest jednak postacią wyrosłą z zupełnie innych klimatów. Jest nie tylko noblistą ekonomii, ale też i pierwszym pochodzącym z Indii z tak prestiżową nagrodą. Indie, jak jest zna Sen, to kraj przeżywający gwałtowny rozwój w tamtym okresie, przy jednoczesnym przerażającym ubóstwie i wykluczeniu, znanym Ci być może z aktywnej również w tych latach Marii Teresie z Kalkuty, zajmującej się właśnie wykluczonymi, biednymi pariasami. Jest to też miejsce, w którym mamy do czynienia na szeroką skalę z dyskryminacją kobiet. Od samego początku ich istnienia to kraj, w którym wciąż rodzice dopuszczają się aborcji, jeżeli okaże się, że dziecko jest płci żeńskiej. Kobiety doświadczają też gorszych warunków, jeżeli chodzi o wyżywienie, dostęp do służby zdrowia i edukację. Sen, podobnie jak wielu przed nim i po nim, nie jest zadowolony z pomiaru stopnia rozwoju przez PKB per capita. Dlaczego? Po pierwsze, PKB per capita nie mówi nam, w jakim stopniu są zaspokojone nasze potrzeby. Po drugie, nierówność może przyczynić się do bardzo nierównego rozłożenia dochodu nawet przy wysokim PKB na mieszkańca. Wreszcie po trzecie, taka miara jest nieendogenna, nie ujmuje w sobie czynników, które świadczą o uzyskanym rozwoju, na przykład długości życia i nadziei na jego utrzymanie na odpowiednim poziomie, które zależne jest od długości edukacji. Jednak geniusz Sena nie polega na samej krytyce miernika, ale na zaproponowaniu czegoś nowego, a mianowicie ujęcia rozwoju jako procesu poszerzania rzeczywistych wolności ludzi. Według Sena wolność uzdalnia nas, capability to uzdolnienie, do wyboru i osiągnięcia pożądanych stylów życia. Czyli zaczynając od najbardziej podstawowych możliwości wyboru i szansa na realizację planu życia wspólnego większości, zapewnienia sobie dachu nad głową, edukacji, pracy, w zgodzie z własnymi zainteresowaniami, predyspozycjami, wyżywienia, bezpieczeństwa, odpoczynku, a idąc dalej, możliwości współdecydowania o losie kraju poprzez wybory. Wydaje się to być oczywiste, ale niestety wciąż pokaźna liczba ludzi jest ograniczona w tej wolności zapewnienia tzw. podstawowych potrzeb. Aby móc osiągnąć pożądany styl życia, wiele osób wskaże podobne działania, które pozwalają na jego uzyskanie. Sen określa je jako zespół funkcjonalności functioning. Możemy do nich zaliczyć podjęcie pracy, założenie rodziny, głosowanie w wyborach i wybór reprezentantów władzy politycznej. Jest to cała gama różnych działań. Dlatego dla Sena najważniejszym krokiem w kierunku poszerzenia wolności jest usunięcie głównych źródeł zniewolenia, removal of various types of unfreedoms, jak to wyraża, czyli przede wszystkim ubóstwa, tyranii, ograniczonych możliwości ekonomicznych, jak i trwałej deprywacji społecznej, zaniedbań usług publicznych, jak i nietolerancji czy nadaktywności represyjnego państwa. Tylko człowiek wolny według Sena może rozwijać swój potencjał, tym samym przyczyniać się do poprawy własnego i państwa dobrobytu materialnego i społecznego. Natomiast zniewolenie ogranicza ludziom wybór, choice, i działanie, agency.
Człowiek zniewolony ma mniejsze możliwości wyboru. Sen zwraca uwagę na to, że nasze ograniczenie wolności jest dwojakiej natury. Po pierwsze, możemy być ograniczeni w samym wyborze. Utrudnieniem może być na przykład sposób wychowania. Na przykład często dziewczynki jeszcze w wielu krajach afrykańskich, czy Pakistanie, czy w państwach azjatyckich są wydawane bardzo wcześnie za mąż, bez ich zgody, przez rodziców. Choć często rodziny czynią to z przyczyn ekonomicznych, biedy, to nie jest to jedyny motyw. Nawet zamożniejsze rodziny wychowują przyszłe kobiety pod kątem przyszłego zamążpójścia i podporządkowania mężowi. W efekcie nawet te bogatsze, które teoretycznie mogłyby sobie pozwolić na edukację i życie w stanie wolnym, nie dostrzegają takiej opcji, są ograniczone w samym wyborze. Po drugie, możemy być ograniczeni w realizacji naszego wyboru. Cóż z tego, że ktoś poznał walory edukacji, gorączkowo jej pragnie, ale go na nią nie stać? Cóż z tego, że ktoś zdecydował na przykład na życie w zakonie, czy na życie w związku nieheteronormatywnym, ale istniejące ustawodawstwo mu tego zabrania. I chociaż wielu behawiorystów czy twórców ekonomii szczęścia, dokonując pomiaru dobrobytu wskaźnikiem zadowolenia, zwróciło uwagę tylko na to drugie ograniczenie, to senowi zawdzięczamy wrażliwość na to pierwsze ograniczenie, czyli zdolność do dokonywania wyboru. Innymi słowy, nawiązując do znanej już anegdoty, Sen uważa, że lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem niż szczęśliwą świnią. Świnia może nie wiedzieć o tym, że możliwe jest na przykład życie takie, jakie mają świnie w Gruzji, szczupłe, spacerujące swobodnie i nie podejmuje działań w celu osiągnięcia tego stanu. Wiązało się to też z wieloma niedogodnościami, a nawet skończyło się śmiercią Sokratesa. Ale Sokrates miał wybór, którego świnia była pozbawiona. To zniewolenie może dotyczyć wielu różnych aspektów i odnosi się do obu form wolności, wyboru i realizacji. Ale jakich aspektów? Może dotyczyć wolności politycznych, czyli prawa głosu i realnej możliwości jego oddania. Przykładowo, jeżeli jesteś osobą niewidomą, a nie zostanie Ci zagwarantowana pomoc umożliwiająca dotarcie do lokalu i zagłosowanie, to mimo praw wyborczych nie masz możliwości zagłosować. Może też, jak w Arabii Saudyjskiej, dotyczyć ograniczenia praw kobiet, choćby do prowadzenia samochodu albo, nawet łódki. Dopiero od niedawna, od czerwca 2018 roku, kobiety mogą prowadzić samochód, aby dojechać do miejsca pracy. Może być to też ograniczenie materialne, jak niski dochód, które utrudnia nam dokonanie wyboru lub wręcz nas go pozbawia. Zarabiając 1000 zł, możemy praktycznie płacić jedynie czynsz opłaty, ale na jedzenie zostanie nam już wtedy niewiele. To ograniczenie może dotyczyć też szansy na zdobycie edukacji czy dostępu do służby zdrowia ze względu na kolor skóry, płeć czy brak wystarczającego dochodu. Jest to wciąż aktualny problem, nasilony zwłaszcza w okresie pandemii w krajach tak zamożnych jak Stany Zjednoczone. Ale należy pamiętać, że zdrowie zwiększa nasze możliwości wyboru zawodu czy spędzenia czasu wolnego. Podobnie jest z edukacją. Prostej zdolności czy umiejętności czytania i pisania wciąż jest pozbawiona pewna część społeczeństwa, na przykład w Indiach. Osoby spoza kasty, pariaszy mają mniejszy dostęp do edukacji, a przez to ograniczone szanse partycypacji w życiu publicznym czy zdobycia dobrze płatnej pracy. Ograniczenie może też być związane z brakiem transparencji.
kiedy rząd nie udostępnia obywatelom informacji lub udostępnia nieprawdziwe dotyczące np. sytuacji danego kraju czy innych krajów, zagrożenia w przypadku pandemii czy istniejących przetargów publicznych. Prowadziło to do absurdu, kiedy dzieci w Związku Radzieckim jeszcze w końcówce lat 80. prowadziły zbiórki na pomoc uczniom ze Stanów Zjednoczonych, które tarzały się w tym czasie w dobrobycie, gdyż według informacji publicznej dostarczanej przez media radzieckie, czyli na przykład nawet książki kulinarne, amerykańskie dzieci żyły w głębokiej biedzie. Ograniczenie może być też związane z brakiem bezpieczeństwa socjalnego, trwałych instytucji, na przykład braku możliwości przynależności do związków, braku zasiłków dla bezrobotnych, co naraża ludzi na próbę utrzymania pracy za czasem zbyt wysoką cenę, na przykład zgoda na wykorzystanie seksualne lub niewolnictwo. Podane przykłady dotyczą ograniczeń w tzw. 5 wolnościach instrumentalnych. Te wolności odpowiadają też prawom człowieka cywilnym, politycznym, gospodarczym, socjalnym i kulturalnym. Są one ważne, bo pojedynczej osobie pozwalają na wybór takiego stylu życia, jakby chciała. Zwiększają jej wolności i dobrobyt, a ich brak może tworzyć poważne bariery rozwoju. Sen w swoich badaniach nad rozwojem, krytykując wielkość dochodu jako miernika dobrobytu i rozwoju, wskazuje na rolę tzw. czynników transformujących, conversion factors, transformujących zasoby we wspomniane funkcjonalności. Okazuje się, że to, czy dany dochód przekształci się w daną funkcjonalność, czyli zdobycie pracy i utrzymanie dachu nad głową, zależy od 3 czynników transformujących. Zilustrujmy sobie rolę tych conversion factors na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że dana osoba posiada jako środek komunikacji rower lub może sobie ze swoich zasobów pozwolić na kupno roweru, który służy jej do zdobycia ważnej funkcjonalności, jaką jest dojechanie do miejsca pracy, a tym samym jej utrzymanie. Sen wskazuje na to, że możemy być ograniczeni w osiągnięciu tejże funkcjonalności przez 3 czynniki osobiste. Jeżeli jesteś chory, niepełnosprawny i nie możesz jeździć na rowerze, nie dojedziesz tanim do pracy. Społeczne. Posiadanie roweru nie zawsze pozwoli ci na jego korzystanie, gdy jesteś na przykład kobietą, a w twoim kraju nie jest przyjęte, żeby kobiety jeździły na rowerze albo w spodniach. Albo korzystanie z roweru może być ograniczone ze względu na formę ubioru, na przykład poprzez spódnicę do kostek. Problem ten rozwiązała Maria Skłodowska-Curie, która w podróż poślubną udała się z Pierrem na rowerach, ale do tego celu musiała skrócić sobie suknię. Środowiskowe. W niektórych krajach, na przykład w dużych miastach Stanów Zjednoczonych, nie ma ścieżek rowerowych lub nie są one bezpieczne. Natomiast w Niemczech, w Warszawie ścieżki są dostępne. We Włoszech na wąskich uliczkach jazda rowerem jest związana z dużym ryzykiem i narażona jest na konkurencję wszędobylskich skuterów, a wśród nich sławnej osy, czyli wespy i motocykli. Innymi słowy, te czynniki ograniczają nasze możliwości wyboru, aspekt wolności jako wyboru i w konsekwencji osiągnięcia wybranych funkcjonalności. Podsumowując, dla Amartya Sena wolna i trwała podmiotowość jest głównym napędem rozwoju, który z kolei zwiększa zakres wolności. Przypomina to tak cnotliwy krąg Virtuous Circle, który będzie omawiany w dalszych modułach. Sen spostrzega zatem cel rozwoju nie w samej użyteczności uzyskanej z konsumpcji dóbr i usług, ale z wolności pozwalającej na wybór i osiągnięcie tych dóbr, które powiększają dobrobyt jednostki, umożliwiając jej rozwój.
Ta wolność ma zatem dwa aspekty. Dotyczy wyboru, choice, i działania, agency, czyli wolności w dokonywaniu wyboru i osiągnięciu tego, co wybraliśmy. Nasze zasoby nie zawsze pozwalają powiększyć naszą wolność, a przez to dobrobyt. Zależy to od czynników transformujących, conversion factors, które wyjaśniliśmy na przykładzie roweru, czyli transformujących nasze zasoby w osiągnięte funkcjonalności, functionalities. Przekładają się one w korzyść, czyli dobrostan, jaki osiągamy z działań podejmowanych dzięki tym funkcjonalnościom. Zatem przekształcenie zasobów w dobrobyt zależy od czynników ograniczających tą transformację, indywidualnych, społecznych i ekologicznych. Dziękuję za uwagę.